No cześć, witam Was w 66. vlogu. Moi drodzy, dzisiaj chciałbym Wam pokazać materiał z pracy, którą robiłem, a dokładnie chodzi o wymianę części instalacji wodnej. Czemu części? Bo z tego względu, że rury od zimnej wody były stare, miały bodajże ponad 30 lat i były zarośnięte rdzą, kamieniem, no i po prostu nie dopływała woda do umywalki. Jak się później okazało, też do wanny, jedynie do spłuczki tam jeszcze jako tako leciała i do bojlera. Także musiałem wykuć, bo były schowane w ścianie, no niestety musiałem rozkuć, wykuć te rury, wyciągnąć i wstawić nowe. No wstawiłem standardowo, bo na wodę przeważnie używam rury PEX i też w tym przypadku użyłem rury PEXy. Wstawiłem praktycznie całą zimną wodę, instalację właśnie. Wymieniłem tą starą, wyrzuciłem, przerobiłem trochę też podłączenie do kibelka i do pralki. Zresztą zobaczycie na materiale, tam szła rura w ścianie gdzieś na dole i wychodziła jakaś tylko sam nypelek, wychodził sam gwint. Podobnie było też w przypadku spłuczki, nie było tam miejsca na zawór, tylko wychodził sam gwint. Zrobiłem tak, żeby założyłem zawory i do pralki, i do kibelka. No i oczywiście nowe rurki pociągnąłem pod umywalkę na zimną wodę i do wanny. No, także dzisiaj ten materiał będzie trochę dłuższy, tak mówiłem Wam tydzień temu. No to także cóż, nie będę dużo tutaj opowiadał. Na materiale zobaczycie najlepiej, jak to wszystko robiłem, jak to wyszło. Z tego, co widziałem, tam potem znajomy murarz, tynkarz, akrobata przyszedł, ładnie pani to zalepił, powklejał płytki. Starałem się właśnie wykuć tak, żeby było na szerokość płytki, żeby łatwiej potem ten murarz, płytkarz miał do zalepienia. Współpracuję z takim kolegą, który się zajmuje właśnie typowo murarką, malarką, płytkami, takimi rzeczami, bo ja do tego, jak mówiłem, w ogóle talentu nie mam, dlatego się też za to nie zabieram. Ja kuję, niższe, on po mnie przychodzi i lepi i żyjemy w takiej symbiozie. Także cóż, zapraszam Was, a za tydzień nie powiem Wam co, jeszcze się okaże, ale oczywiście za tydzień również Was zapraszam na kolejnego vloga. Także miłego oglądania i do zobaczenia za tydzień. Cześć! No hej! Moi drodzy, dzisiaj jedziemy na dość ciekawą pracę, dość ciekawe zlecenie mam. To jest w starym bloku, można powiedzieć. I tak, w łazience klientka ma tylko ciepłą wodę, zimna woda do kranów nie dochodzi. I z tego, co podejrzewam, rury są stare już, no dość mocno stare i po prostu zarosły kamieniem i tak jak się domyślam, będzie trzeba po prostu wykuć, wymontować tą starą rurę i wstawić odcinek nowej rury. Ja no w tym przypadku dam PEXę, bo mógłbym dać miedzianą, ale miedź zamurować, no trochę tak, ona tam wchodzi w reakcję potem z tymi zaprawami, także a PEX to jest PEX. Także wstawię odcinek, no ten, który jest tam zapchany, rury PEXy i tylko tyle, że no niestety, ale to się wiąże, no niestety dla oczywiście klientki, to się wiąże z kłuciem, no ale pani jest zdecydowana, także no zresztą no trochę tak słabo jak
nie ma zimnej wody w łazience, nie? Tylko sama ciepła. Ale powiem wam, co ciekawe tam jeszcze w tym wszystkim jest, że zimna woda dochodzi do ogrzewacza wody. Ogrzewacz wody wisi nad wanną, czyli w końcowym biegu tej rury. Ale do wanny i do umywalki woda już nie dochodzi. Ja tam wcześniej byłem, oczywiście to oglądałem i tam tak, do spłuczki no ledwo ta woda, że tak powiem, psiurka. Czyli od licznika do licznika wychodzi tam z pionu stara rura. W kuchni ma normalnie wodę. Pierwszy punkt to jest bodajże chyba pralka, to tam też jakoś dochodzi woda. Do kubelka ledwo psiurka, a potem jest umywalka i wanna. I tam już woda nie dochodzi, ale do ogrzewacza wody już dochodzi. No jest taki miszmasz trochę, ale no, na pewno tam ten odcinek, który podejrzewam, trzeba będzie wymienić. No i tam jak wstawiali liczniki, no to tam jest za licznikiem już wyprowadzony kawałeczek peksą i potem wpięte znowu do starej rury. Że nie wiem jak odkuję, co ja tam odkryję, co tam za niespodzianki będą, bo w starych instalacjach, czy elektrycznych, czy wodnych, no to zazwyczaj są różne niespodzianki i, że tak powiem, innowacyjne rozwiązania tego wszystkiego. Także trochę się, powiem wam, boję to zaczynać, znaczy no w cudzysłowiu boję, jak już mówiłem, lubię wyzwania. No ale przy tych starych rurach, to w starych blokach to zawsze, no domy przeważnie pełne niespodzianek są. No co będzie, co wyjdzie, zobaczymy na miejscu. Także cóż, jedziemy i będziemy pracować. Czyli cóż, standardowo do zobaczenia na miejscu. Że tutaj, no jak widzicie, będę musiał rozkuć. Oczywiście zaczynam od demontażu, czyli muszę odkręcić ten wężyk i no, te kolano zdemontować. Zresztą nie tylko to, no tutaj zrobię no, niezły bałagan, jak zobaczycie, z biegiem tego materiału. Oczywiście wszystko demontuję, no tutaj jak widzicie nie było nawet zaworku do muszli, także no pani musiała zamykać w całym mieszkaniu wodę, żeby powiedzmy, jeśli by się przy spłuczce coś robiło albo by była awaria spłuczki. No i tutaj zaczynamy teraz standardowy bałagan, czyli kucie. No musimy dostać się do rury, bo tutaj woda nie dochodzi generalnie do umywalki i jak się później okaże, też do wanny. Chodzi tutaj o zimną wodę. Także no chciał, nie chciał, trzeba kuć i demontować te stare rury, żeby położyć nowe. Zaczynam tutaj, bo prawdopodobnie na tej wysokości, no tak podejrzewałem i słusznie, na tej wysokości szła ta rura z zimną wodą. Czyli na razie podkuwam tylko tą część, żeby dostać się, zobaczyć jak ta rura idzie.
Generalnie no, chciałem jak najmniej szkód zrobić, no ale no, tutaj nie do końca to wyszło, bo no, więcej kucia było niż zakładałem. Tutaj trochę przyspieszymy pracę. Teraz tak, muszę tu po kawałku powykręcać, żeby dostać się, żeby potem móc obracać, czy zobaczyć, czy to tylko w jednym miejscu, czy w innych miejscach też jest zabite. Także no, nie kułem na ślepo po całości, tylko stopniowo, no ale niestety, tak mówiłem, no tutaj wyszło no, dużo więcej tego kucia, no inaczej tego się nie unikło się. To oczywiście demontuję, bo tu będzie zaworek, ale też potem łatwiej jest z demontażem reszty rur będzie. Tutaj to postaram się obrócić, żeby wykręcić te kolano też. Tutaj ktoś mógłby powiedzieć, no czemu ja się tak bawię, czemu tam całości no nie odcięłem i tak dalej, ale tak mówię, no chciałem stopniowo sprawdzić, jak najmniej tej ściany zdewastować, sprawdzić właśnie stopniowo, gdzie jest to zabite na tych wszystkich połączeniach, czyli stopniowo to wszystko odkręcałem, podkuwałem, żeby dojść do tych miejsc, gdzie no, były te rury zabite. No i tak jak mówiłem, no niestety no, nie udało się żeby jak najmniej kuć, bo na całej długości trzeba było jednak to wszystko podkuć. Tutaj kuję na razie do ujścia do umywalki. Tutaj workiem trochę zapchałem, żeby do odpływu tego gruzu nie naleciało. Tutaj właśnie chciałem się dostać do połączenia właśnie do trójnika rury, gdzie jest odprowadzenie do baterii. Oczywiście baterię no, muszę odkręcić. Ten odcinek mamy podkuty, na pewno ten odcinek będę musiał wymienić. Tutaj też już z panią ustaliłem, że tu zalicznikiem wychodzi kawałeczek rurki PEX
Więc z panią uzgodniłem, że już ten kawałek rury, co tu jest, nie będziemy zostawiać, tylko bezpośrednio, skoro w peksie robię, żeby połączyć bezpośrednio za licznikiem z tą peksą, żeby od początku szła rura peks. Bo później jak się zamuruje, to znowu będzie problem, jeśli znowu jakiś odcinek rury się zapcha. No i tutaj powiem wam, że szczerze mówiąc myślałem, że na tej umywalce się skończy, że tu jest na tym trójniku, no ale niestety trzeba było podkuć dalej, no tu muszę baterię wannową też zdemontować, bo muszę się dostać generalnie do przyłącza, do trójnika, rozgałęźnika, gdzie ta woda się rozchodzi na boiler i do baterii. No i tu trochę tak w przyspieszonym tempie. Jak widzicie, no nie unikło się dalszego kucia. No i tu na górze jest odejście do boilera, niżej jest odejście właśnie do baterii zimnej wody i tu jest trójnik, połączenie. Na tym kucie na razie pozostawiam. Teraz muszę przeciąć rurkę, żeby móc to wszystko jakoś rozsądnie zdemontować. Jak widzicie, jakiś kran i rura szła w dół. To co tutaj odcinam, to właśnie woda do pralki szła gdzieś tam na dole przy podłodze. Czyli tutaj tą rurę w ścianie zostawiam, tylko odcięłem ten kran. I tutaj właśnie tą peksę, co do tych starych rur przyłączenie było, odcinam, zostawiam ten kawałek rurki, do której się potem podłączę. I tutaj już mamy ten kawałek starej instalacji zdemontowany, jeszcze druga część została. I wykręcam ten prosty odcinek rury, który idzie właśnie do tego trójnika, gdzie rozprowadza do baterii wannowej i do boilera. Tą część, to znaczy tutaj akurat się wykręciła rurka, która szła była połączona z trójnikiem i odejściem na umywalkę. I teraz właśnie tą drugą część jeszcze muszę wykręcić. Tylko tutaj jeszcze kolanko muszę wykręcić, żeby to łatwiej potem można było obracać, żeby głębiej tego nie kuć.
teraz jak te kolanko wykręciłem, mogę wykręcić tą pozostałą część rury. No i rurkę mamy wykręconą. I nie wiem, czy wyłapie, ale no, prześwitu praktycznie nie było. Było zabite dość solidnie, jak widzicie tutaj. Niezbyt dobrze złapało, ale no to jest... Przelotu praktycznie nie było. I teraz zacznę podłączać już nową instalację, nowe rurki. Oczywiście na początek wstawiam trójnik, gdzie będzie odejście na resztę łazienki. Tutaj na górze dam podłączenie do pralki na zaworek. Przymiarka na wysokość. Niektórzy tam miarkami mierzą, ja tu sobie przykładam i palcem zaznaczam. Zawsze u mnie się to sprawdza, także no, każdy ma swoją metodę. Kolanko i tutaj teraz w linii prostej właśnie będzie podłączenie do tego trójnika, który wcześniej tam podłączyłem, który wychodzi od razu za licznikiem. Zaciskam trójnik na tej rurce, która wychodzi od licznika. Teraz jeszcze jeden odcinek rurki odmierzyć. Będzie tutaj można już wpiąć się do tego trójnika i będzie podejście na pralkę będzie faktycznie zrobione. Będziemy mogli jechać dalej. Oczywiście no, trzeba pamiętać, żeby każdą stronę kalibrować, żeby tych uszczelek, już mówiłem, nie zrywało czy nie podwijało. Zawsze trzeba kalibratorem to zrobić, tą rurkę. No i tu jak mamy wszystkie rurki podmierzane, możemy to pozaciskać.
Tak jak mówiłem, ja zawsze wszystko na bieżąco zaciskam. Niektórzy, tak jak wspominałem, składają wszystko i później całość zaciskają. Ja tam wolę zaciskać od razu, bo mam pewność, że nie przegapię niczego. No i teraz jeszcze na trójniku zacisnąć i praktycznie mamy podejście do pralki mamy zrobione. Będzie można jechać dalej. Jak widzicie, te kolano, które jest podejście na zaworek, ma takie skrzydełka, je można właśnie albo przytwierdzić do ściany. W tym przypadku, jak tu murarz będzie zaprawą robił, to będzie zawsze zapierało się i nie będzie możliwości ukręcenia tego. Jak wiemy, peksa jest miękka, jakby było luźne po prostu, a zawór dobrze mocno przykręcony, to wtedy można ukręcić rurkę. Teraz przygotowuję rurki do wyjścia właśnie z tej wnęki. Oczywiście można by było tam nagiąć tą rurkę, półkiem zrobić, ja tam wolałem kolankami porobić, tak żeby to jakoś ładnie wyglądało, chociaż i tak tego nie będzie widać. No i kolejna przymiarka i tutaj już będziemy mieli praktycznie gotowe rurki na wyprowadzenie tego na prosto. W tych złączkach zaciskowych jest to fajne, że nawet po zaciśnięciu można obracać, ustawiać, także jest to bardzo wygodne, dobre udogodnienie. No i teraz możemy to połączyć. Widzicie tutaj już właśnie do tego trójnika ten ostatni element, który wychodzi już na łazienkę. Ostatnią część trójnika, tego, które wychodzi, zaciskamy i mamy już całe wyprowadzenie. Teraz pozostanie nam, że tak powiem, ostatnia prosta.
właśnie to jest to, o czym mówiłem. Można to obrócić, dopasować do praski, żeby wygodnie zaprasować. No i teraz to ustawiamy i tutaj mamy z tej wnęki całe wyprowadzenie zrobione. Teraz możemy robić przyłącza do muszli, do umywalki. Oczywiście łyk kawy musi być. Tutaj mogłem dać trójnik, żeby z dwóch stron był PEX, z jednej strony gwint wewnątrz. Ja tutaj zrobiłem troszeczkę inaczej. Dałem trójnik standardowy, ocynk półcalowy właśnie na przyłącze zaworku do ubikacji, jak widzicie, ten trójnik. Z tego też względu właśnie, jak mówiłem, PEX jest miękka, mniejsza. Tutaj jak to murarz obmuruje, ten ocynk będzie sztywno siedział w ścianie, w tej zaprawie, także śmiało będzie można odkręcać czy przykręcać nowe zaworki, jak się w przyszłości zepsują. Niektórzy dają końcówki PEX-y na luzie, że tak powiem, a potem jak jest mocno przykręcony zawór, trzeba siły użyć, żeby go wykręcić, to można po prostu wyłamać, załamać tą PEX-ę. Przy takich właśnie ocynkach, jak jest obmurowany, on się solidnie zapiera w tej zaprawie. Jest po prostu pewniejsze w przyszłości do wymiany zaworów. No i tutaj docinam już odpowiednią długość rurki, gdzie właśnie będzie wychodził ten zawór do spłuczki. No i oczywiście zaciskamy to wszystko. No i to, jak widzicie, to się oparło ładnie tam na tym, jeszcze jak będzie obmurowane, także będzie się mocno stabilnie trzymało. No i teraz troszeczkę z innej strony muszę zacząć, i troszkę inaczej. Teraz będę robił przyłącze na końcu, właśnie na po przeciwnej stronie, tu gdzie jest trójnik. Tylko że najpierw to ja tutaj zaprasuję rurkę na tej złączce. Z tego względu, że z tą rurką razem wkręcę się w ten trójnik. Gdybym wkręcił samą złączkę, potem próbował zaprasować, bym musiał po prostu dużo więcej tej ściany tutaj pani wybić. To nie na tym polega, żeby robić jakieś wielkie dziury, chociaż i tak tutaj dość mocno skułem. Ale w tym przypadku ja tutaj zaprasuję sobie tą złączkę i razem z tą rurką będę przykręcał do tego trójnika. I wtedy nie muszę wykuwać w ścianie większej dziury, żeby praska tam swobodnie weszła. No i teraz, jak widzicie, razem z rurką to sobie przykręcam tyle, ile tam ręką da rady, to żeby złapało gwint. No i teraz, jak już złapało gwint, to kluczem to dociągam do oporu.
Tutaj pani też mówiła, że do wanny jej woda nie leciała. Ja na razie tego nie odkuwałem, ale dlaczego, to później zobaczycie. I teraz tak, przykręcam baterię do ciepłej wody, do tej rury, której nie ruszałem. Bo tutaj właśnie chcę odmierzyć, no, to jest przyłącze, podobnie jak w przypadku pod ubikację przyłączę. Tutaj zastosuję taki sam myk, że tak powiem, jaki był przy tych rurach stalowych, czyli kolano nyplowe i trójnik będzie z ocynku, bo tam wysokość wtedy wychodzi taka sama, jak było przy starym połączeniu. Oczywiście kolano i trójnik są nowe. O, pierwsza krew. I tak przykręcam do tego trójnika kolano nyplowe i potem do tego kolana przykręcę krzywkę, oczywiście nową też, tej stara była zabita, i te wysokości zachowam oryginalne, że tak powiem, takie jakie były przy starym podłączeniu. No i też ponownie będzie to rzucone zaprawą, będzie stabilne, także w przyszłości wymieniać baterię czy krzywkę nie będzie ryzyka, że się ukręci tą rurkę z peksy. I tu, jak widzicie, od razu sobie krzywkę przykręcam, potem oczywiście ustawię ją tak, żeby równo z baterią była. Na razie wszystko skręcam i po bokach tego trójnika przyłącza, oczywiście zamontuję do podłączenia rurki peksy. Teraz sobie to wszystko ustawiam, tak żeby na równo z baterią wszystko ładnie było. Oczywiście przykręcam to do baterii na sucho. Także wszystko pasuje. Teraz mogę przykręcić te właśnie. Jeszcze mała redukcja będzie na tej krzywce. Łyczek kawy i można robić dalej. Jeszcze jedna przymiarka. No i teraz te łączki PEX, które do tego trójnika, żeby połączyć te rurki, które już rozprowadziły.
jedna, a teraz druga i to będziemy mogli już, że tak powiem, spiąć wszystko ze sobą. I teraz tak, przykręcam to do baterii ponownie i odmierzam odpowiednią długość, żeby dociąć te rurki, żeby to wszystko ładnie spasowało się. Tutaj tym razem ołóweczkiem zaznaczyłem. No teraz baterię można odkręcić, bo już mamy odległość odmierzoną, czyli bateria będzie na razie przeszkadzała. No i zaprasowujemy jedną rurkę, zaraz drugą i w sumie no ten odcinek, który był pierwotnie zakładany do zrobienia, to można powiedzieć, że jest zrobiony. Teraz jeszcze odmierzyć ten ostatni odcinek rurki. No i spinamy to wszystko razem ze sobą i no, ten pierwotny odcinek instalacji można powiedzieć, że jest złożony. To oczywiście trzeba jeszcze te dwa odcinki zaprasować. Ułożyć rurę. Teraz możemy przykręcić, to już można rozetki, no że tak powiem, no prawie na gotowo, bo pani mówi, że te rozetki założyć, potem tam murarz to sobie odkręci czy coś, ale na razie, żeby te się nie pogubiły czy coś tam. Rozetki, no na gotowo już baterie i wszystko pozakładać. Czyli tak jak mówię, już tutaj dokręcam baterię, że tak jak ma być. No i teraz oczywiście zaworki do spłuczki i do pralki. No tu w tym przypadku z tych rozetek tej folii ochronnej nie ściągam, później się tam ściągnie już po murowaniu.
Tu jak widzicie, ten trójnik ładnie wychodzi, bez żadnych kolanek, przedłużek, ładnie wychodzi równo z płytką. Także później jak tam to zamuruje, położy płytki, to wylot będzie równo ze ścianą, bez żadnych przedłużek, kombinowania, będzie ładnie wyglądało. No i zawór do zmywarki. Tak mniej więcej mamy zrobione. Baterii wannowej jeszcze nie zakładam, bo właśnie teraz puściłem wodę. Jak widzicie, ta woda tam kapie, ona nie leci, jest otwarte pod pełnym ciśnieniem, ale no niestety nie chce lecieć i no chciał, nie chciał, tu ładnie właśnie ta woda, która nie leciała, ładnie leci. No ale w przypadku wanny jeszcze trzeba odkuć ten właśnie odcinek i ten odcinek rurki też wymienić, bo no, jak widać jest również zabity tą rdzą kamieniem. Czyli tutaj ten kawałek rurki do trójnika trzeba odkuć i wymienić. No i tutaj to powykręcam oczywiście, no tą rurkę też w miarę jak najmniejszymi stratami w ścianach, no, trzeba wydobyć, żeby wstawić odcinek krótki nowej rurki. Tutaj z tą krzywką się nie bawię, bo też tutaj nową krzywkę wstawię. Czyli tutaj w krzywce jest jeszcze jako taki przelot, ale później może tutaj mi się uda uchwycić to. Pokażę Wam w tej rurce, jak to wyglądało. W ogóle przelotu nie było. Widzicie, tutaj jak zacząłem odkręcać tą rurkę, to tam od góry dopiero woda zaczęła taka rdzawa puszczać. Czyli tam na kolanku, gdzie jeszcze coś było no, całkowicie zabite. Zobaczcie, nie ma prześwitu, a tutaj tu kompletnie jest zabite na równo. Woda no, nie miała prawa tędy lecieć. No i teraz oczywiście przymiarka i ten odcinek, który wykręciłem, wstawię tutaj nowy. No i tutaj podobnie jak w poprzednim przypadku razem z rurką od razu będę wkręcał, tutaj zaprasuję, żeby no, nie ryć tej ściany. Te szczęki są dość duże, także no, tam trochę miejsca by potrzebowały, żeby to zacisnąć w ścianie, także jeśli jest taka możliwość, to właśnie zaciskam od razu i potem razem z rurką to wkręcam.
Tam w dolnej części to już nie będzie problemu, bo rurkę tam troszeczkę można podgiąć, tak żeby ten zacisk wszedł swobodnie. Czyli tutaj dokręcam już do oporu. No i tu oczywiście przygotowuję już też krzywkę. Tutaj jest trochę z dłuższym gwintem. Z tego względu, żeby to wyrównało się z poprzednią. Tam było trochę inaczej. Tam były te ocynkowane kolanka. Te jest trochę mniejsze, także dłuższy gwint dałem i wtedy to się wszystko wyrówna właśnie z tą starą krzywką, żeby ta bateria nie była przekoszona. I tam podobnie jak w przypadku baterii umywalkowej przykręcam ją tak na sucho do właśnie od strony ciepłej wody, żeby spasować wysokość i odległość, żeby to równo ta bateria potem przy ścianie była. No i ołóweczkiem zaznaczam miejsce cięcia. Jak widzicie, tutaj mogę troszeczkę podgiąć, nie za dużo, ale na tyle, żeby zacisnąć, spokojnie mogę podgiąć. To ten kawałeczek muszę odciąć. Przy takich małych kawałkach jest ważne, żeby te nożyce były ostre, bo przy tak krótkich odcinkach po prostu nieraz potrafi zaginać tą rurkę, jak są tępe noże. No i teraz całość montujemy, zaciskamy. Jak widzicie, tutaj akurat szczęka pasowała, także troszeczkę się podgięło i można było swobodnie zacisnąć w tym, co wykułem. No i mamy gotowe, możemy tutaj to ustawić i baterię skręcić też na gotowo, puścić wodę, sprawdzić, jak to wszystko wyszło. Jeszcze tylko opuszczę tak bez baterii, czy ta woda leci faktycznie, jak widać. Jest przelot teraz, także można to wszystko zmontować. Tu jeszcze jest zabite rdzą sitko. W tych termostatycznych te sitka są dość istotne, bo głowice termostatyczne są delikatne i tutaj delikatnie śrubokręcikiem te sitko jest dość takie mocne, jak widzicie. Dość solidnie było zabite tą rdzą kamieniem, także tam delikatnie zawsze można obczyścić, żeby ten lepszy przelot wody był. No i teraz tutaj rozetka. Można przykręcić baterię i sprawdzić całość. Rurki ułożyć tak na gotowo, jak już mają być. Baterię dokręcić, dociągnąć i można puścić wodę i sprawdzić.
Puszczamy wodę. Ponadplanowo bokami nigdzie nie cieknie. Jeszcze tylko sprawdzić, czy w kranach jest i powinno być ok. No, tu jak widać w wannie zaczęła lecieć. Upragniona zimna woda w umywalce też leci. Jeszcze tylko z tych zaworków też właśnie dobrze pospuszczać ten pierwszy brud. Jest ok, czyli tutaj możemy odkręcić tu, gdzie była podłączona pralka, też bez zaworu do samego gwintu. To jest końcówka tej rury, którą tam na początku obcinałem. Ona po prostu została w ścianie, ja już jej nie ruszałem. No nie ma sensu kuć ściany, żeby rurę wydobyć. I tutaj przykręcamy to do tego nowego zaworku, gdzie będzie Pani mogła też sobie swobodnie zamykać wodę do pralki. Wcześniej miała wszystko tak zrobione, że musiała zamykać główny zawór, żeby cokolwiek odciąć. No i jeszcze wężyk do spłuczki. Jak widzicie, też ten zaworek troszkę niżej już zeszedł, nie tam był dużo wyżej. Także tu wodę puszczamy, wszystko leci i tak to mniej więcej wygląda finałowo. Teraz tam murarz polepi wszystko i będzie pięknie. No to na tyle. Także już albo dopiero jesteśmy po pracy. No i tak widzieliście na załączonym obrazku, no pracy trochę było, nie ukrywam, no kawałek trzeba było odkuć tej rury, zlikwidować. Powiem Wam szczerze, że rzadko mi się zdarzało, może kilka razy, żeby na tak krótkim odcinku w dwóch miejscach było, ale to było kompletnie zabite. Tak widzieliście, puszczałem wodę na przykład do wanny, to tam jak widzieliście, tam chyba to ujęło, a tam przy tym kolanku, przy tej rurze, no było kompletnie zakorkowane tym kamieniem. Także cały ten odcinek został wymieniony, tak na peksę, no przerobione, także tam to do pralki to też zaworek, a nie tam ze ściany jakaś kawałek gwintu sterczało. No i do kibelka też tam z zaworkiem, także tam zrobiłem kompletnie. Także to tyle, moi drodzy. No, mam nadzieję, że się podobało i do następnej pracy. Cześć. Do zobaczenia przy następnych pracach. Trzymajcie się, cześć.